Z Tokio do Osaki udajemy się szczupakiem, to znaczy japońską klasyką, czyli Shinkansenem, który wygląda jak szczupak i pędzi z prędkością 300 km na godzinę. Po drodze mamy zaszczyt zobaczyć górę Fuji, co podobno nie jest takie oczywiste, ponieważ często jest okryta chmurami. Fajna to przygoda. Pociąg jest szeroki, elegancki, spokojny. Więc dojechaliśmy do Osaki. Teraz próbujemy się odnaleźć, musimy się przedostać na zupełnie drugą stronę miasta do naszego hotelu, gdzie możemy się zaczekinować za 1,5 godziny. Więc planujemy tam podjechać i usiąść gdzieś na jedzenie. A teraz jesteśmy w podziemiach dworca. Dzieje się dużo, szczególnie w temacie jedzenia. Będziemy się teraz nawigować po tutejszym metrze, używając tej samej karty co w Tokio, czyli Suica. Bardzo przydatna karta. I przemieszczamy się do naszego hotelu, który jest z drugiej strony miasta. Fajnie tłoczno. Takie jest przebodźcowanie nieustanne. Musimy się tu odnaleźć i dużo ludzi. 道は右側に変わります。The next stop is 中津。不動産のマレルへお越しの方は次で。Przed naszym hotelem jest taki przedziwny kącik gier dla chętnych. My jednak zamiast grania wybieramy jedzenie, które było przepyszne. Ten sosik z surowym żółtkiem był z początku wyzwaniem, ale proszę Państwa, jakie to było zaskakująco smaczne. Następnego dnia wsiadamy w pociąg jako najłatwiejszy sposób poruszania się po mieście. Może nie tak szybki jak Shinkansen, ale wciąż prędkość zawrotna. Dojeżdżamy do małej, ale popularnej świątyni lwa, gdzie kupują wróżbę rybę, bo myślę, że ładnie będzie kiedyś wyglądać na choince w domu. Następnie odwiedzamy Osaka Castle, czyli chyba jedną z bardziej popularnych atrakcji Osaki. Zamiast zwiedzania zamku, wybieramy jednak spacer dookoła niego. Japonia zdecydowanie będzie mi się kojarzyła z kraczącymi krokami już zawsze. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy w Osaka zamku. Na terenie zamku w Osace. No i fajnie. Najbardziej mi się podobały te takie malutkie kapliczki, świątynki. I widok na miasto. To się usunie. I tam w dole jest fosa. Tu jest malutka świątynia. Co tam wyczytałeś na tym totemie? Na tym totemie wyczytałem, że to podobno był schowek na ugotowany, wysuszony ryż. 11-piętrowy. No i ładnie, fajnie. Ja to lubię takie lodówki stare. Idziemy dookoła wieży w tym zamku w Osace i nie wbijamy się na nią. Nie, bo tam kolejka była gigantyczna i jakoś nie czuję, że jest tam coś takiego, że chce nam się stać koło godziny, jak nie 2 godzin, tylko i wyłącznie po to, żeby wejść i zobaczyć jakiś duży widok. W teorii można było kupić też bilety online i wtedy jest jakaś inna, krótsza kolejka, ale ona też nie wygląda na dużo krótszą, szczerze mówiąc. Ona później się jakoś zawijała i też wyglądała taka, że tam... Zobacz, jakaś fajna roślinka. O, Trochę zwiędła, ale ładna. śliczna. Na wietrze się kołysze. Takie kwiatuszki ma. Nie martwcie się, Tomaszek już tu googla. Tak. Już drzewko jest... Jakie drzewko? Drzewko imperatora, a po polsku jest to Paulowina omszona. O, wiedziałam, że jakoś mi się podoba to drzewko. Tak. 3. 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
Przy większych ilościach pewnie tak. Co? Dobra, mów mi imperator, a nie. A nie Paulowina? Nie, mów mi imperator Nie od chcesz dziś. być Paulowiną? Chodź małżowina umuszana, zróbmy sobie zdjęcie. Co to? Dziura. Prawdopodobnie do wyciągania kamieni, ale nie jestem tego pewien. Powinna mieć taki trapezoidowaty kształt w środku, ale wyglądała na taki zwykły równobok. No tłum tutaj total, ale drzewka ładne. Te mi się bardzo podobają. Ładne takie niskie, chyba zaczyna padać. Miało już nie padać, ale... A nie, to wideo. W ogóle też wielkie propsy dla Japonii za to, że wszędzie są kible. W sensie toalety publiczne, które są darmowe w 99% przypadków. Znaczy chyba w 100%, kiedy nie w niektórych miejscach zasraj taśmę czasem. Ale co ciekawe, w większości też nie ma mydła. To mnie bardzo dziwi, że jest po prostu zimna woda i tyle. To jest akurat dziwne. Nie ma też nigdzie śmietników. To miejcie na uwadze, że coś wygeneruje śmieci, to trzeba nosić ze sobą, chyba że przy tych maszynach z napojami, to tam są pojemniczki na to, żeby butelkę można było wyrzucić. I to jest wszystko jeden wielki bambulec. No, więc nie ma śmietników. Więc trzeba z nimi chodzić. A jeżeli byście tu przyjeżdżali z dziećmi lub własnym wewnętrznym dzieckiem, tak jak jest w moim przypadku, to na stacjach metra albo przy różnych świątyniach można zbierać pieczątki. Więc ja mam taki fajny notesik od mamy z Muzeum Narodowego i te pieczątki jak widzę, to sobie stempluję w tym zeszycie i od razu notatki tam się milej robi. Więc myślę, że to mogła być fajna zabawa dla waszych dzieci, takich zewnętrznych, ale i wewnętrznych również. Tomaszek jest pod wrażeniem tych wielkich kamieni. Dobra, natrzaskałam ci już foteczek z tym dużym kamieniem. Tak. Jak oni go tu jak? Nie wiem. Nie wiadomo, może on tu już był po prostu i wokół niego zbudowali całą tą hecę. Ma sens. Nie no, nie można wrócić żadnej teorii nie można. Mi się to w ogóle podoba, to twoje zainteresowanie kamyczkami. Ja to z tego nic nie rozumiem i w ogóle bym przeszła obok, no kamień to kamień, no co w Jurze Krakowskiej, Częstochowskiej też takie są, nie? Góry stołowe czy coś. A tu okazuje się, że jednak jest się nad czym pochylić. Tak. Inna rzecz, którą warto mieć, to drobne, ponieważ w każdej świątyni są różne losy, wróżby, modlitwy, mantry do wylosowania po prostu. No i dobrze jest mieć monety. Trzeba za to oczywiście zapłacić i wyrzucić jakąś monetę. Natomiast w niektórych miejscach, jak wyciągnie się złą wróżbę, to żeby ona się nie spełniła, to z tego co rozumiem, można ją... zawiązuje się tutaj. Znaczy tutaj, no w różnych miejscach się po prostu zawiązuje. Gdzieś na drzewie, gdzieś z boku. Żeby ona się nie spełniła. Tak to rozumiem, ale mogę coś się mylić, więc jeżeli się mylę,
to nie wiem, to powiedzcie. W ogóle nie dość, że wiśnie przekwitły, to już się owocki zawiązują. Ja tak sobie myślę, że dla mnie to jest za dużo turystów. Ale tam, gdzie mieszkamy pod Osaką, tam z chęcią poszło do tej świątyni tam za dnia, bo byliśmy tam wieczorem, tak zajrzeliśmy. A za dnia bym sobie tam posiedziała i pomedytowała czy coś. W ogóle tak patrzę na siebie na tym nagraniu, na tej kamerze i taka jakaś wydaje się sama sobie jakaś opuchnięta i zmęczona bardzo. I chyba tak jest. Że chyba dobrze by było się jakoś zatrzymać w podróży i odpocząć. Tym bardziej, że wczoraj siedziałam i montowałam filmiki z Panamy, z Karaibskiej Wyspy i tam mam bardzo wypoczętą i szczęśliwą twarz. I dzisiaj jak patrzę na to swoją tutaj na nagraniu, tak chyba przydałoby się odpocząć. A tu jeszcze będzie tyle wrażeń, bo teraz Osaka, potem jeszcze Kyoto. No więc także tak. Sobie Osaka. Nad fosą w Osace. Czy wlazłam Tomkowi w kadr? Być może. Przepraszam, jeśli tak uczyniłam. Nie darłem się za bardzo, więc chyba nie. Myślisz, że jest coś bardziej turystycznego w tej Osace niż ten zamek? Mam nadzieję, że się nie przekonamy o tym. No właśnie, mam nadzieję, że teraz gdziekolwiek nie pójdziemy, to już będzie mniej tłumu takiego. Bo ten tłum tutaj jest inny niż w Tokio. W Tokio ten tłum nie robi szum, a tutaj robi dużo szum i to męczący jest. Ludzie nie idą tak po cichu, tak. Tam w Tokio wszystko jest takie, tak jak mówisz, skoordynowane, po cichu, miło. A tutaj to... Zrobimy jakieś takie ujęcie, że jesteśmy wypoczęci, jest w ogóle ekstra. Się nie kłócimy i w ogóle jesteśmy bardzo wyspani i w ogóle... entuzjazmu. Tak, i wypoczęci. I w ogóle nie ma tu co robić, nie jesteśmy przebodźcowani i przemęczeni. 5. miesiąc podróży, jakby nie było. 2 maja jest dzisiaj. Nie wierzę. Z zamku podjechaliśmy autobusem i wyszliśmy do przypadkowego wieżowca, gdzie wjechaliśmy na samą górę, by sprawdzić widok. Gdzie jest koparka? Nie ma koparki. Dobra. Tomek spróbował też klasycznej rozrywki, a później wróciliśmy do hotelu. Następnego dnia wsiedliśmy w pociąg wyjątkowo stylowy. Pojechaliśmy na coroczny uliczny festiwal jazzowy. Trochę pojechaliśmy pociągami. Ostatni był już bardzo, bardzo stylowy, ładny, z takimi zielonymi, pięknymi, wymuskanym materiałem, bardzo ładnie stylowo. I dotarliśmy na obrzeża Osaki, między Osakę a Kyoto, do miejscowości Sakakuki, nie wiem, tu napiszę, może tu. I trwa tutaj uliczny festiwal jazzowy. 27. edycja, wszystko jest za darmo, a w różnych miejscach występują artyści. Dopiero dotarliśmy, więc będę się odnajdywać. Niestety w gazetce piszą, że nie wolno tu nagrywać. Ja to rozumiem, ale nie wiem, na ile mi się uda pokazać. Zdaje się, że są tutaj różne sceny. Myśmy zakupili koszulki, bo podobno koszulki to jest tak, że festiwal jest darmowy i oni nie mogą jakby mieć profitów z tego chyba. Więc jest tak, że dajesz datek o określonej sumie i w zamian dostajesz prezent koszulkę i pomyśleliśmy, że wesprzemy tą wspaniałą inicjatywę. No i jest bardzo przyjemnie. Tomaszek jest przeszczęśliwy. Tak, bo nie wiem, gdzie ja tą koszulkę sobie spakuję. No i sobie tak będziemy łazić. Teraz jesteśmy na ulicy, która jest pełna jedzenia. I trochę jazzu.
To jest tak urocze, wchodzimy w takie podwóreczka i tam sobie grają. No i nie można nagrywać, też nie będę się wygłupiać, ale to jest urocze. I niektórzy sobie sączą piwko, niektórzy podrygują. Bardzo ładnie. Tomaszek nie chciał podrygiwać. Nie wiem czemu. Tomaszku, czemu nie chciałeś podrygiwać? Bo mnie nóżka boli. Mówi, że go nóżka boli. Idziemy zobaczyć inne sceny. Jest bardzo sympatycznie, spokojnie, milutko. Chciałem powiedzieć, że nie do końca rozumiem ten kraj, ponieważ w momencie, kiedy wybierałaś sobie tuszę... Do rzęs fajne dziewczyny i takie do kresek robienia. Tak. Super sprawa i Jak tanio stałem i przez to porządnie. pół godziny, miałem kupę czasu, żeby się przypatrzeć, w jaki sposób inne rzeczy tutaj funkcjonują. No i widziałem, że była jedna pani, która przez praktycznie cały czas nie robiła niczego innego, tylko wycierała fiolki od lakierów i czyściła końcówki, po czym odstawiała je na miejsce. I jak to jest możliwe, że w tym kraju, gdzie jest taki poziom automatyzacji i generalnie na co by się tutaj nie spojrzeć, wszystko wygląda, jakby zostało wykonane bardzo solidnie, perfekcyjnie, bym wręcz powiedział. I jak to jest, że oni znajdują w ogóle zatrudnienie dla takich osób? Czy dlaczego to nie jest właśnie w jakiś sposób zautomatyzowane? I kolejna rzecz, która mnie zaintrygowała w tym wszystkim, to było to, że właśnie jest osoba, która, nie wiem, czy obserwowałem ją jedynie przez może pół godziny, może 40 minut, natomiast robiła nic innego, tylko po prostu czyściła końcówki do lakierów. No ale to też chyba chodzi o ich taką dbałość o szczegóły, nie? I robienie tak, że potrafią, nie wiem, grabić Tak, piaseczek i takie. no tak, ale właśnie tutaj przechodzimy do tematu grabienia piaseczku, teraz przechodzimy do tematu tych wszystkich drzew, które są tutaj poprzecinane, no, tak, że ja nie mam pojęcia, bo to też jest wyspa, dobra, to jest inny klimat niż w Wielkiej Brytanii, natomiast ja tutaj w ogóle chwastów nie widzę. To jest wszystko tak zadbane, tak poprzecinane i jak oni na to wszystko znajdują czas? Jak to jest możliwe? Nie ogarniam. Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, naprawdę. I do tego kible na każdym kroku. Czyste. Chodź, blokuję. A teraz dotarliśmy do takiego targowiska, gdzie jest mnóstwo przeuroczych rękodzielniczych rzeczy. Czyli na przykład różne wyszywanki, szydełkowanie, robienie kartek, toreb z nadrukami jakimiś. To bardzo, bardzo ładne rzeczy. Kolczyki, biżuteria ogólnie. A z drugiej strony jest też plac zabaw, a za placem zabaw jest scena znowu muzyczna. What is Zen? I don't know. Bardzo przyjemnie, przysiedliśmy sobie na moment, więc było już miejsce z masą jedzenia, potem targowisko rękodzielnicze, po drodze różne sceny. Teraz siedzimy między dwoma scenami, więc trochę mam kakofonię, bo przede mną jest scena i plac zabaw z dziećmi i za mną jest też scena, gdzieś słychać muzykę. Przyjemna letnia pogoda, ludzie sobie piknikują. Bardzo przyjemna pogoda, nie? Tak. Bardzo, bardzo, bardzo. A teraz wchodzimy już na taką dużą scenę. To już jest więcej ludzi. Jakieś chyba boisko, nie? Taki teren szkolny.
Nie wiem, czy słychać coś na tym nagraniu i też nie wiem, czy YouTube mi pozwoli to opublikować, dlatego lepiej, żebym mówiła troszkę, a wy między słowami możecie sobie usłyszeć odrobinę muzyki. Taki plan. Chytre, co? Bo właśnie skończyli grać. Peszek. A to jak dla mnie totalny szał. Scena jazzowa zrobiona w świątyni buddyjskiej. Tomaszek wśród kwiecia. O. No weź się uśmiechnij, kurde no. Jeśli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję, komentarz czy polubienie.